Cześć! Dzisiaj porozmawiamy na temat trasowania odsadzeń. W sieci jest dosyć sporo informacji na ten temat, jednak większość oparte są na półprawdach i nie do końca skuteczne. Jak to jest z tymi odsadzeniami? Co to jest odsadzenie? Odsadzenie jest to ta część elementu obrabianego, która przechodzi w złącze stolarskie, w tym wypadku czop. Jedno z najważniejszych zadań odsadzenia jest zamaskowanie połączenia i niedoskonałości, które mogą się wkraść przy wykonywaniu czopu i gniazda w tym przypadku. Ale co trzeba zrobić, żeby takie odsadzenie wykonać? Warunkiem podstawowym jest to, żeby to odsadzenie zamykało się w płaszczyźnie. Jak to zrobić? Najprostszym sposobem wykonania odsadzenia jest użycie kątownika i noża. Jak wykonujemy? No więc zaznaczamy sobie na naszym elemencie odsadzenie. Zaznaczając nożykiem, robimy to w sposób bardzo precyzyjny, czyli przykładam nożyk do końca poprzedniej linii i trasuję kolejną. Przykładam nożyk do końca kolejnej linii i trasuję kolejną linię. No i na końcu ostatnią, czwartą linię trasujemy. Jeśli odsadzenie jest wykonane prawidłowo, to tak jak w tym przypadku te linie się spotkają. No właśnie, wykonaliśmy odsadzenie, które wyszło całkiem nieźle, chociaż część z Was pewnie zwróciła uwagę, że wykonałem je, wydawałoby się, niezgodnie ze sztuką stolarską. Czyli nie oznaczyłem płaszczyzn referencyjnych i w sposób dowolny przykładałem kątownik do dowolnych krawędzi. Ale wyszło. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Wyszło dlatego, że wcześniej przygotowałem element w sposób idealny geometrycznie. Co to znaczy idealnie geometrycznie? To znaczy, że w przypadku wykonywania tych odsadzeń, jeśli będę miał zapewnione, że przeciwległe płaszczyzny będą względem siebie równoległe, to nie ma możliwości, żeby to odsadzenie mi w prawidłowy sposób nie wyszło. Ale to jest tylko przypadek szczególny. W życiu niestety mamy różne sytuacje. Sytuacje, w której albo maszyna wykonuje tak zwane snajpy, czyli przy końcach obcina lekko, czy zmienia wymiarowość. Taki snajp maszynowy to jest typowa wada obróbki, grubościówki, czasami wyrówniarki. Ale też możemy mieć sytuację, w której z jakiegoś powodu nie będziemy mieli elementu, który będzie miał wzajemnie równoległe płaszczyzny. Będziemy chcieli mieć zwężoną nogę, prawda, którą też również chcielibyśmy osadzić na czopie. Jeżeli pierwszą linię wykonamy na płaszczyźnie jakiekolwiek i od tej linii wykonamy kolejne linie, ale jedną od płaszczyzny referencyjnej, a drugą już nie od płaszczyzny referencyjnej, jeżeli połączymy którąś z tych linii, to mamy istotne przesunięcie. Dlaczego? Dlatego, że tą linię wykonaliśmy pod kątem prostym od tej płaszczyzny, natomiast tą linię wykonaliśmy pod kątem prostym od tej płaszczyzny. Co z tego wynika? Jeżeli wytrasowane linie wykonaliśmy od nierównoległych płaszczyzn, to one się krzyżują i nie mają szans utworzyć prawidłowego odsadzenia. Jak sobie z tym poradzić? W sytuacjach, kiedy nie mamy perfekcyjnych płaszczyzn, a potrzebujemy wytrasować nasze odsadzenie. W przypadku elementów o przekroju czworokątnym potrzebujemy dwóch sąsiadujących płaszczyzn referencyjnych. I co ważne, nie muszą one być prostopadłe. Dlatego też wystarczy, że wyrównamy dwa sąsiadujące boki i oznaczymy je klasycznym znakiem F bądź innym symbolem. Jeśli te płaszczyzny mamy, to tak jak wcześniej wspomniałem, powinniśmy tylko pilnować, aby stopa naszego kątownika przylegała zawsze do którejś z płaszczyzn referencyjnych. I zaczynamy trasować. Zrobię to znowuż ołówkiem.
Przewracamy nasz element w dowolnie którym kierunku, pamiętając o tym, że akurat w tym przypadku musimy również odwrócić kątownik po to, by jego stopa przylegała do krawędzi referencyjnej. Oznaczamy sobie od narożnika poprzedniej linii, prowadzimy kolejną linię. Obracamy nasz element, wszystko jedno, czy o 90 stopni, czy o 180 stopni, cały czas pamiętając, żeby nasz kątownik, stopa kątownika podążała za płaszczyznami referencyjnymi. I ostatnia linia, krawędź referencyjna jest tym razem z tej strony. Prowadzimy naszą linię. I jak zobaczycie, spotkała się w każdym z narożników. Oczywiście zawsze możemy wrócić i element przygotować w sposób perfekcyjny, geometrycznie, tak aby nie przejmować się kwestiami płaszczyzn referencyjnych, ale po pierwsze, tak jak powiedziałem, nie zawsze to działa, a po drugie, w większości przypadków jest to marnowanie czasu. W przypadku drobnych nierówności, tak jak snajpy, później na etapie szlifowania one po prostu znikną. Natomiast w przypadku takich elementów typu łęczyna, która jest z założenia zbiegająca się, po prostu nie mamy innego wyjścia. Jakie najczęściej błędy popełniane są przy trasowaniu odsadzeń? Pierwszy to zamocowanie elementu. Jeśli nie masz zbyt dużo wprawy, zamontuj element w docisku. Zawsze ogranicz to ryzyko przypadkowego błędu. Kolejnym błędem jest jakość naszego kątownika. Często zdarza się, że na nim jakieś stare, zaschnięte kleje z jednej strony są, z drugiej nie ma. Spowoduje to, że przy jednej płaszczyźnie uzyskamy prawidłowy kąt, przy drugim będzie on przesunięty. Kolejnym błędem jest sposób trzymania kątownika. Pamiętajmy, że kątownik trzymamy zawsze w 3 punktach. Pierwszy to jest dociskanie stopy do elementu. Drugi to jest kontra, która pozwala nam w sposób mocny tą stopę trzymać. I trzeci to jest palec, który dociska linią do elementu, po to, żeby nie było tu szpary, która może wprowadzić pewne niedokładności. Prawidłowo prowadząc nóż, powinniśmy go lekko odchylić z 2 powodów. Pierwszy powód to, żeby ten nóż oparty był o dolną krawędź liniału, a nie o górną krawędź liniału. Drugi powód to jest to, że tak jak w przypadku tego noża, posiada on fazę i to odchylenie powinno również skompensować tą fazę, która w tym nożu występuje. Kolejnym często występującym błędem przy przenoszeniu jest to, że albo najpierw przykładamy linią i próbujemy na oko pociągnąć linię, albo wkładając nóż w istniejącą linię zbyt mocno naciskamy liniałem na nóż. Powoduje to zmiażdżenie włókien i przesunięcie w efekcie noża i linii w niepożądanym kierunku. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że trasowanie jest tym elementem, od którego zależy cała reszta. Jeśli źle wytrasujemy element, to jest małe prawdopodobieństwo, że osiągniemy zamierzony cel. Jeśli dobrze go wytrasujemy i nie popełnimy błędu, ten cel po prostu osiągniemy. Drugi powód, dla którego jest to tak ważne, jest to, że rozumienie istoty trasowania pozwoli poradzić sobie nam w wielu innych sytuacjach. Wyobraźmy sobie, że mamy nogę trójkątną, nogę o przekroju trójkątnym. Wtedy wystarczy nam właściwie tylko jedna krawędź referencyjna, żeby wytrasować prawidłową płaszczyznę. Po więcej informacji zapraszam również na bloga, gdzie w sposób szczegółowy omawiam tematy trasowania i nie tylko. Zapraszam.